Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. Czasami gdzieś tam w komentarzach pojawia się pytanko: Bartek, dlaczego nagrywasz na gównianym sprzęcie? Jesteś kanałem dosyć dużym już, wypadałoby po prostu nagrywać na czymś lepszym. I rzeczywiście ja potem pokażę, jak wygląda ten mój cały setup, jak wygląda sprzęt, na którym nagrywam. Natomiast w tym odcinku chciałem opowiedzieć pokrótce, dlaczego tak naprawdę musiałem nagrywać na sprzęcie tej jakości oraz jak to łączy się z perfekcjonizmem. Cały ten odcinek będzie poniekąd właśnie o perfekcjonizmie, jeśli chodzi o naukę, jeśli chodzi o produktywność. Mnóstwo osób jest, zauważyłem, sparaliżowanych, jeśli chodzi o zajęcie się jakimkolwiek większym projektem. Nieważne, czy to jest, nie wiem, założenie firmy, jakieś może tematy zdrowotne, napisanie książki, napisanie kursu. W taki dowolny projekt wchodzi tyle elementów, że w pewnym momencie, jeśli zaczynamy o nich wszystkich myśleć, działa to absolutnie paraliżująco i wiele takich osób nie jest w stanie po prostu podjąć działania. Świetnie to było, przynajmniej z mojej perspektywy, widać na konferencji Zdrowie bez cenzury, na której byłem prelegentem parę miesięcy temu. I tam miałem okazję, to była też olbrzymia przyjemność, po prostu pogadać z całym mnóstwem osób. Jeśli byłeś tam, to pozdrawiam. Część osób, szczególnie zauważyłem, raczej młodszych, pytała się mnie o, uwaga, sukces, tajemnice sukcesu właściwie na YouTubie, na mediach społecznościowych, co było dla mnie o tyle zabawne, bo ja nie jestem obecny praktycznie na żadnych mediach społecznościowych i też nigdy nie miałem jakiejś specjalnej strategii, jeśli chodzi o kanał. Natomiast zauważyłem, że po prostu te osoby, które zagadywały mnie na ten temat, one miały już pomysł, natomiast jakby był sam paraliż a propos podjęcie działania w kierunku założenia tego kanału. Ten filmik to jest tak naprawdę przypowieść poniekąd o perfekcjonizmie, ponieważ ja sam jestem, jak to mówię, anonimowym perfekcjonistą. Bardzo długi czas, długie lata mojego życia miałem olbrzymie kłopoty właśnie z zaangażowaniem się w jakikolwiek większy projekt, ponieważ miałem to myślenie właśnie takie, że to wszystko musi być idealne, nie wiem, moment musi być idealny, jakiekolwiek warunki zawsze musiały być optymalne, żeby podjąć działanie. Sam perfekcjonizm, trzeba podkreślić, nie jest zły. Jak zaraz, mam nadzieję, dobrze wytłumaczę, jest to broń obosieczna. Zanim w ogóle zacznę to wszystko wyjaśniać, tutaj wrzucę na ekran. Jest bardzo, bardzo duży artykuł na ten temat na mojej stronie, jeśli ktoś chciałby przeczytać coś na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o sedno problemu, to perfekcjonizm możemy sobie podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to jest tak zwany perfekcjonizm nieadaptacyjny. Ja go po prostu nazywam perfekcjonizmem patologicznym. Podejście najczęściej będzie takie, że jest wszystko albo nic. Tak? Wszystko musi być absolutnie idealne, albo po prostu w ogóle nie robimy. Zauważyłem, bardzo głęboka pogarda dla czegokolwiek, co nie ma jakiejś formy doskonałej. Czyli przeciętność jest absolutnie gnojona i ignorowana. Jest praktycznie nieistniejąca tolerancja, jeśli chodzi o popełnianie błędów, czyli dowolny błąd to jest automatycznie wyśmiewanie również w duchu samego siebie, czy poniżanie. Nie ma, jeszcze raz, żadnej tolerancji na popełnianie błędów. I stąd oczywiście, jeśli się popatrzy na to, jest to perfekcjonizm właśnie patologiczny, ponieważ on koniec końców będzie zawsze prowadzić do tego, że tego działania nie podejmiemy, bo warunki nigdy nie są idealne, nie da się uniknąć błędów, a przeciętność jest najzwyczajniej w świecie krokiem pośrednim do właśnie doskonałości. I drugą stroną tego medalu jest właśnie perfekcjonizm adaptacyjny. Tutaj doskonałość jest jak najbardziej pożądana, ale doskonałość będziemy traktować jako stację końcową. To jest jakaś nasza destynacja, stacja docelowa. Akceptujemy w pełni, że jak najbardziej będziemy robić błędy. Jeszcze raz, różnego rodzaju przeciętne rzeczy będą z nas wychodzić, natomiast one jeszcze raz są po prostu przystankami do tej stacji, czy na drodze do stacji końcowej. Wiele lat temu trafiły w moje ręce takie fajne bonmoty, slogany, jakkolwiek byśmy tego nie klasyfikowali, właśnie dotyczące perfekcjonizmu. Jeden to było: perfekcja to ruchomy cel, a drugi: perfekcja to nieustanny ruch. I te zgrabne myśli świetnie właśnie oddają sens perfekcjonizmu, czy perfekcji. To jest stacja końcowa, do której nigdy nie dojedziemy. Natomiast całą sztuką jest po prostu mimo tego cały czas zmierzać do celu. Kropeczka jakaś po kropeczce będziemy iść w kierunku pożądanym, tak? Czy jeśli byśmy traktowali całość jako budowę, po prostu dzień po dniu możemy sobie, czy przynajmniej w jakichś okresach czasu będziemy dokładać cegiełki, aby ta budowa właśnie była kontynuowana. Natomiast jeszcze raz, to nigdy nie będzie skończone. I to jest właśnie dla mnie piękno perfekcjonizmu, w tym sensie, że jeśli mamy osobę, którą cechuje perfekcjonizm,
ten adaptacyjny, ten dobry rodzaj perfekcjonizmu, to jest osoba, którą moim zdaniem bardzo, bardzo ciężko doścignąć, jeśli chodzi o dziedziny, w które się angażuje, ponieważ jest to osoba, która cały czas będzie głodna, tak? Będzie, nie wiem, może głodna sukcesu, będzie głodna wiedzy. Nigdy nie ma właśnie jakiegoś takiego status quo, jakiegoś stanu, który jest akceptowalny. Zawsze coś może być lepsze. Zawsze mogę wiedzieć więcej, zawsze mogę zrobić więcej. Najważniejsza taka koncepcja powiązana z kolei z tym perfekcjonizmem adaptacyjnym to jest koncepcja good enough, czyli coś ma być wystarczająco dobre. I to jest koncepcja, absolutnie nie przesadzam, która zmieniła moje życie mnóstwo, nie wiem, paręnaście lat temu, może jeszcze więcej. Kiedy po raz pierwszy ją przeczytałem, poczułem się wyzwolony. Wydaje mi się, że to nie będzie zbyt duże słowo, bo poczułem, że kurde, mogę zacząć działać. To nie jest tak, że wszystko musi być super. Wystarczy, że wypluję coś z siebie. Nieważne, czy to jest jakiś artykuł, który piszę właśnie, czy to jest, nie wiem, jakaś część książki, cokolwiek to by nie było, czy tworzenie strony. Wystarczy, że coś stworzę i to jest właśnie wystarczająco dobre, takie good enough na ten moment. Ta dobrość wystarczająca ma to do siebie, że traktujemy, że coś jest wystarczająco dobre tylko i wyłącznie w tym momencie. Jeśli jednego dnia zrobiłeś coś, to było wystarczająco dobre na dany dzień, a następnego dnia już nie jest. Następnego dnia zawsze będzie coś, co możesz poprawić, można nanieść jakieś poprawki, jakieś udoskonalenia zrobić. Innymi słowy, właśnie to jest ten ruchomy cel, który będzie przesuwać się dzień po dniu. Mam olbrzymią nadzieję właśnie, że tym filmikiem uda mi się zarazić cię tą koncepcją good enough, że jeśli odwlekałeś stworzenie czegoś, czy wykonanie jakiegoś projektu do tej pory z powodu tych właśnie takich wygórowanych oczekiwań wobec tego, co masz osiągnąć, to po tym filmiku będziesz wiedzieć, że po prostu wystarczy stworzyć coś danego dnia, dać coś od siebie i następnego dnia po prostu możemy pracować nad udoskonaleniem tego. I żeby nie być gołosłownym, chciałbym pokazać właśnie różnego rodzaju parę projektów z mojej przeszłości, które na początku były absolutnie fatalne, a z czasem były lepsze. Czy są doskonałe? No już dobrze wiemy, że nie są i nigdy nie będą, ale na pewno są lepsze niż były wcześniej. I też oczywiście zaraz wytłumaczę, jaki to zakład wygrałem o 100 000. Zakładem tym oczywiście było osiągnięcie tej magicznej na YouTubie liczby 100 000 subskrybentów. Tak, nie chodziło tutaj o pieniądze. Zakład narodził się w taki ciekawy sposób, że kiedy odpaliłem ten swój kanał na YouTubie, ja tak jak wspominałem w jednej z sesji Q&A, pytania i odpowiedzi, nie spodziewałem się absolutnie, że kanał stanie się popularny, natomiast ogólnie zakład był o to, że jeśli w ogóle będzie jakakolwiek popularność tego kanału, to zrobię to na właściwie najgorszym możliwym sprzęcie. Wiele właśnie z tych moich znajomych miało takie podejście, że to wszystko przecież musi być idealne, ty się w ogóle nie znasz na takim sprzęcie, nie znasz się na oświetleniu. W ten sprzęt w ogóle trzeba zainwestować 20-30 tysięcy złotych. Mam wielu znajomych, którzy mają kanały na YouTubie, którzy inwestowali mniej więcej kwoty takiego rzędu. Można sobie wyobrazić, jak te wszystkie komentarze po prostu działały na to, że kurde, no żeby jednak odpalić ten kanał na YouTubie, to trzeba, który zaistnieje, oczywiście nie chodzi o samo odpalenie, to trzeba olbrzymie koszty ponieść i ryzyko i tak dalej. Więc ja stwierdziłem przekornie, że okej, dobra, to zobaczymy, czy da się to osiągnąć, czy ten jakikolwiek sukces przy pomocy właśnie absolutnie podstawowego sprzętu. Bo teraz pokażę, jak wygląda mój setup, na którym nagrywam. Ten setup to jest komórka, którą i tak miałem. Oczywiście tam w trakcie, od założenia tego kanału raz zmieniałem komórkę i właściwie tyle, natomiast komórkę zmieniałbym tak czy siak. Jedyną inwestycją, jaką miałem, to jest, uwaga, ten mikrofon, który zobaczycie tutaj, taki myszowaty, który kosztował, nawet nie jestem pewien, 40-50 zł i taki jakiś najtańszy stojaczek na komórkę, który nawet nie pamiętam ile kosztował. I żeby było śmiesznie, nawet na początku nie miałem tego stojaczka, po prostu wziąłem rolkę papieru toaletowego, wyciąłem w niej dziurkę i stawiałem po prostu komórkę właśnie w tą rolkę papieru toaletowego. Jeśli chodzi o oświetlenie, to używam tak naprawdę mnóstwo filmików, nie używałem żadnego oświetlenia, potem zacząłem po prostu stawiać laptop z boku, który daje na biały ekran i ustawiam maksymalną jasność i to doświetla mnie z jednej strony, żeby po prostu ten obraz był lepszy. I to wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi o sprzęt. Innymi słowy, ta inwestycja, jeśli chodzi o kanał YouTube, to było w okolicy 100 zł. Z kolei jak odpalałem swoją anglojęzyczną stronę Universal Memory o pamięci, to również jakby nie było absolutnie żadnej wiary wśród znajomych, że coś takiego może odnieść sukces, no bo
po pierwsze przecież nie jestem Anglikiem, nie jestem Amerykaninem i ruszam na podbój angielskiego czy amerykańskiego internetu, to przecież to się nie może udać. I nawet pierwsza wersja mojej strony, do tej pory pamiętam, była niesamowicie wyśmiewana, że na zasadzie, Boże, jaki to jest syf niesamowity. I oczywiście, tak wyglądała ta moja strona. Udało mi się to wygrzebać gdzieś z odmętów internetu i rzeczywiście była bardzo uboga, wyglądało to absolutnie wszystko strasznie, ale to był pierwszy przystanek, tak? To był pierwszy przystanek, potem było tylko lepiej. Oczywiście nawet teraz ta angielska wersja graficzna tej strony nie jest specjalnie okej i znowu jest to dla mnie w pełni akceptowalne. Ja wiem, że tam jest sporo do poprawy, ale jest to wystarczająco dobre, żeby wszyscy mogli korzystać, na przykład czerpać z tej wiedzy, żebym ja też oczywiście jako właściciel firmy mógł czerpać z kolei korzyści z mojej działalności. Inny przykład świetny to są kursy. Tak, ja nieustannie tutaj po każdym odcinku promuję te kursy, bo to są takie moje, cacka po prostu, rzeczy, nad którymi pracowałem długie lata. Stworzenie samych systemów, ale nawet napisanie takiego kursu, bardzo często to było mniej więcej rok z życia wyjęty. Te kursy są naprawdę olbrzymie. Czyli na przykład kurs Vocabulary Labs, czyli jak nauczyć się samodzielnie dowolnego języka. Ten kurs był właśnie pisany tak ciurkiem, 6-7 miesięcy, potem było wprowadzanych mnóstwo poprawek. Jeden z takich komentarzy, który otrzymałem a propos tego kursu, że kurde, jak ja go napisałem, to jakby nie tyczyło się stricte języku, przecież on jest taki olbrzymi, ciężko sobie wyobrazić takiej osoby, że można coś takiego stworzyć. I tłumaczyłem, że ten kurs początkowo był prawdopodobnie 3 razy mniejszy, czyli pierwsza taka wersja beta tego kursu, którą akurat odpaliłem, bo on w oryginale był pisany po angielsku, zawierał parędziesiąt lekcji, nie pamiętam, 40, może 50 lekcji. Dla tego przykładu obecnie ma chyba ze 190 lekcji i całe mnóstwo dodatków. Wiele osób było zainteresowanych tą wersją beta, potem zaczęły się pojawiać różnego rodzaju pytania, okazało się, że jest wiele kwestii, których nie omawiałem i zacząłem rozbudowywać. I tak naprawdę, co ciekawe, do tej pory rozbudowuję ten kurs. To znaczy nie ma roku, w którym bym nie robił minimum paru aktualizacji tego kursu. W zeszłym roku na przykład dodałem dodatkowy kurs gramatyki języka angielskiego, języka niemieckiego do tego kursu, dodałem całe mnóstwo nowych lekcji. To samo tyczy się tego drugiego kursu, czyli Experts Incubator, kuźnia ekspertów. To jest kurs o tym, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z. Ten kurs rzeczywiście już od początku był bardzo duży, bo miał 100 parędziesiąt lekcji, ale ponownie nie było roku, w którym nie robiłbym paru aktualizacji. I obecnie to się zamieniło naprawdę w takiego behemota, prawdziwy kombajn do nauki, gdzie tam, nie wiem, jest 200 lekcji, są dodatkowe kursy jako dodatek nawet do tego kursu. Na przykład tam jest memomówca, czyli jak nauczyć się wygłaszać długie przemówienia z pamięci. Jest mnemozyna, czyli kurs o mnemotechnikach. Innymi słowy, stwierdziłem, że ten kurs jest wystarczająco dobry, żeby wnieść olbrzymią wartość w czyjeś życie, natomiast to nie jest kurs idealny dla mnie. Bo jeśli rzeczywiście od początku bym się kierował tym, że ten kurs ma być absolutnie perfekcyjny, jakby w swojej całości, to prawdopodobnie nigdy bym nie podjął tego wysiłku, bo ta myśl właśnie perfekcji jest paraliżująca. Przynajmniej jest absolutnie paraliżująca dla mnie, ale myślę, że też dla wielu z was. Swoją drogą, pamiętam, że widziałem jakiś wywiad kiedyś z Edem Sheeranem, gdzie prowadzący pytał się go, czy on zawsze był taki genialny, jeśli chodzi o komponowanie, o głos. I Ed Sheeran miał jakieś swoje stare nagranie, wtedy, nie wiem, w momencie odbycia tego wywiadu może sprzed 10 lat, i powiedział, że nie, że był absolutnie fatalny, że ani nie umiał specjalnie śpiewać, ani nie umiał komponować, że te jego piosenki początkowo brzmiały absolutnie strasznie i rzeczywiście otworzył to nagranie w studiu. To było prześmieszne, wszyscy po prostu tam brechtali i nic dziwnego, bo nagranie było fatalne, głos mu się załamywał. Same piosenki po prostu nie miały absolutnie żadnej ikry, żadnego życia, żadnej dobrej melodii. Oh God, they're really bad. When you say really bad, though, what was wrong with them, and what was different in the music you were doing then as opposed to? I'm going to play you a song. Okay. So this is my thing. When people go, you're so talented, you were born with natural talent. I'm like, no. Has this been played in public before? No. Okay, so this is an exclusive. Ed Sheeran when he was shit, basically. Yeah, basically, all I'm saying is when people say artists are born with talent, you're not. You have to really learn and really practice. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my mic like this. It's okay so far. It starts off. It hasn't gone. Wait. Hold me. I'm addicted
Oh. And then. Ale na tym to polega właśnie. To on stwierdził, że te piosenki początkowo było prawdopodobnie good enough dla niego, natomiast to był po prostu początek tej drogi. Tak, jedna z tych stacji pośrednich w drodze do, no właśnie, teraz jego przeolbrzymiego sukcesu. Mam nadzieję, że te przykłady tych moich czasami po prostu absolutnie przeciętnych rzeczy, które początkowo tworzyłem, dadzą ci odrobinę wiedzy i motywacji, i inspiracji, żeby zacząć w końcu podążać w kierunku twojego celu, żeby zająć się tym dużym projektem, który może odkładałeś do tej pory. I jeśli jest coś takiego, co odwlekałeś właśnie do tej pory, ta prokrastynacja miała cię w swoich sidłach, daj mi koniecznie znać w komentarzach właśnie, co chciałbyś zrobić jakiegoś takiego dużego, nad czym po prostu chciałbyś popracować, a nie miałeś do tej pory wystarczająco dużo, nie wiem, siły, właśnie motywacji. Ja sam wiem, że jest jeszcze wiele rzeczy, które chciałbym zrobić z takich dużych projektów. Niektóre z nich idą naprawdę w bardzo, bardzo kiepskim tempie, nie wyglądają one absolutnie dobrze na ten moment. Ja będę je udoskonalać, to jest taka orka na ugorze, ja będę z tym walczyć i w pewnym momencie ja wiem, że to będzie właśnie wystarczająco dobre, żeby wypuścić to gdzieś tam do świata, pokazać komuś. Także absolutnie nie bać się tych błędów, nie bać się przeciętności, to są, że tak powiem, tylko stacje pośrednie w kierunku tej właśnie stacji końcowej, do której jeszcze raz na szczęście nigdy nie dojedziemy i też nie powinniśmy, bo to przynajmniej sprawia, że staramy się, tak? Będziemy starać się każdego dnia być lepszymi albo uczynić nasz projekt lepszymi. Dzięki serdecznie jeszcze raz za wysłanie tego odcinka, jakiekolwiek oczywiście pytania też dawać do komentarzy. Kursy zachwalałem, jest jeszcze o jeden włos za daleko, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe. Link do newslettera jest w opisie, można powiedzieć adres mailowy. Tam wysyłam artykuły na temat właśnie produktywności, pamięci, języków obcych. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mi spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. I na koniec, jeśli chciałbyś po prostu wspierać tą całą moją misję edukacyjną, również w opisie będzie link do patronatu. Patroni mają dostęp do fiszek, które zawsze uwzględniają wszystkie informacje takie merytoryczne, które wymieniłem w danym odcinku. Również dla patronów jest sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie, jakieś dietetyczno-medyczne z danego tygodnia wraz z moim komentarzem, oraz jest osobne forum, gdzie można mi zadawać różnego rodzaju pytania, na które chcę się mieć pewność, że uzyska odpowiedź. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.